Hej, znów jesteśmy z Fentonem i z Kim. Ostatnio odbiliśmy nazistą więźnia, więc możemy się spodziewać szybkiego pościgu, dlatego musimy się spieszyć. Oczywiście na naszą korzyść przemawia fakt, że Niemcy byli, przynajmniej większość z nich, zalali się w trupa, po prostu, byli pijani, dlatego to może im przeszkodzić w rozpoznaniu sytuacji i właśnie w pościgu. Naszym celem jest opactwo, czyli miejsce, w którym prawdopodobnie ostatni raz widziano Richarda Westona. The monastery where Richard disappeared. No i wypadałoby jakoś wyciągnąć stąd drogowskaz, żeby zmylić Niemców. They're nailed on tight. I can't lever them off with my bare hands. Użyjemy w tym celu kołka do namiotu, który akurat w tym rozdziale jest chyba takim najbardziej użytecznym przedmiotem, który nam wielokrotnie się przyda. How is it that a tent peg is more multi-purpose than a penknife? I've levered the signs off the post. Now the Germans will never know how to get home. Spójrzmy teraz na ten wagonik kolejki, która jest tutaj właśnie w górze na kolejce linowej. They must use this pulley system to transport equipment up to the monastery. That container's been loaded with gear. But I guess someone bunked off before sending it up. Might be something useful up there. Otóż to, wagonik umieszczony na kolejce linowej jest wypełniony jakimś sprzętem, który nam później może być użyteczny, więc dobrze by było go sprowadzić jakoś tutaj na dół, albo właśnie platformę, na której pewnie by stanęła Kim, albo my byśmy, albo Rich, albo Fenton by stanął, żeby ta platforma się podniosła i żebyśmy mogli dosięgnąć właśnie tego, co znajduje się w wagoniku. Sprawdźmy, czy to w ogóle działa. Pociągnijmy za dźwignię. This lever operates the hydraulics that raise the loading platform, but it's not doing me much good if I'm down here. Czyli sprawa jest w tej chwili prosta. Albo my ciągniemy za dźwignię, a Kim staje tutaj i bierze rzeczy z wagonika, albo odwrotnie, czyli Kim ciągnie za dźwignię, a my zabieramy rzeczy z wagonika. Porozmawiajmy z Kim i ustalmy co i jak. Hey, Kim. Yes? Please don't get in a mood. I do appreciate what you've done. I'm just worried about you. I'm not a little kid anymore. I don't need a babysitter. Besides, I'm not in a mood. No, I'll stay right here like a good little girl and wait for your instructions. Just like you told me to. Right. Then listen. I could use your help. Well, well. How about that? Really? Really. And you can start by stopping the Madam Act. We're supposed to be saving Richard. Okay. What do you need? You see that container up there? If something's out of reach, it's worth having. Need a leg up? Tempting, but no. If you stand on that platform, I can lift you up there. Yes, sir. Okay then. Here we go. Okay, that's enough. Hey, you were right. This stuff will come in handy. It's some wood and a packet of white stuff. Sheesh. Hey, I saved our lives with a bag of flour and a pumpkin not long ago, so don't be too hasty. Oh, you're welcome then. I'll just go stand back over there so I don't bother the master at work. Kim chyba za mało grała w przygodówki, bo gdyby to robiła często, to wiedziałaby, że takie przedmioty jak proszek do pieczenia czy drewniane deski, zwłaszcza drewniane deski, mogą być niezwykle użyteczne. Skoro te przedmioty już mamy, to jeszcze zerknijmy na tę plamę oleju, którą łatwo można przeoczyć, a jest niezwykle istotna.
A puddle of oil from the hydraulics. No i teraz już ruszajmy w kierunku klasztoru. Okay, I guess the monastery's this way. Fine deduction, Sherlock. Look, there's the secret side entrance to the courtyard. Well, given the liberal scattering of grenades all over the place, I'd say it wasn't so secret anymore. So what do we do now? Can you disarm them or something? Shh! Be quiet. And? Anything to report today? Any special instructions? No, nothing unusual. The chamber is still sealed. We'll probably have to blast tomorrow. Oh, finally. It's not like the Countess to hesitate this long. Be careful what you say. This job's going to require great care. If we overlook even the smallest detail, the mission might fail. This should worry me? I'll be happy when the whole thing's over and we can go back home. I hate the winter. I hate the mountains, I hate night watch, and more than ever I'm beginning to hate you. Well, if you hadn't failed your aptitude test, maybe you wouldn't have been assigned night watch. You'd better watch yourself, Hagen. Oh, I will. I'll watch myself all the way back to camp, where I will watch myself drink schnapps all evening and then watch myself crawl into a warm, cozy bed. Oh, good. You enjoy yourself. Try not to get caught in any avalanches on the way down. Just remember to feed the dog. He hasn't eaten all day. Yeah, I know how to do my job. Good. Only a couple of guys on night watch. So, how do we get in? Don't worry. I'll think of something. No doubt. Tak, Niemców ogarnia zniecierpliwienie, bo chyba nie mogą się wciąż dostać do tej komnaty, w której zniknął Richard. Natomiast mam takie niejasne wrażenie, że Kim troszkę nie wierzy w umiejętności detektywistyczne Fentona. No a powinna wierzyć, już jej to za chwilę udowodnimy. Najpierw przeszukajmy ptasie gniazdo, o. No a teraz sprawdźmy ten most, bo no to wejście widać, że most jest zaminowany i trudno się będzie tam dostać, ale trzeba będzie jakiś sposób znaleźć. Najpierw zerknijmy, co to są w ogóle za miny. These wires are connected to the detonators on the grenades. Interesting. What's interesting? What? Oh, these grenades here. I just realized they're gas grenades. And is that good? Since when is poison gas a good thing? I mean, can you defuse them more easily than other grenades? No, I can't. And besides, I don't have the tools I'd need. What's so interesting about them then? Well, actually, nothing when I think about it. Except that it's very clever. I mean, if they go off, they won't destroy the bridge, and they won't risk setting off an avalanche with a big explosion. So really, it's a very sensible and intelligent defense strategy. Clever Nazis. And this is supposed to help us somehow? Well, no, but... Then why are we having this ridiculous conversation? Think of something. Yes, ma'am. Od razu widać, że jednak Kim nie nadaje się na detektywa, bo detektyw musi brać pod uwagę każdy najmniejszy szczegół i później każdy najmniejszy szczegół może potrafić wykorzystać w jakiś sposób. Nie od razu, ale za jakiś czas na przykład. A Kim jest chyba w gorącej wodzie kąpana i chciałaby, żeby wszystko jej się teraz przydało. Wszystko było użyteczne na teraz, a nie na przykład na później. No i gdyby nie Fenton, to by ją mogło kosztować takie podejście. Lepiej przemyśleć pewne sprawy, czy dowiedzieć się faktów wcześniej i wykorzystać je w odpowiedniej chwili. Dobra, teraz jeszcze zerknijmy na ten odpływ i na smoczy pazur. It's a small drain. The dragon's foot extends from the rock face a little. Możemy wykorzystać te części jako mocowania i spróbować przymocować do nich nasze deski. The plank should just about reach the drain from here. Perfect. Let's get over there. Czyli jak się okazuje, można było łatwo ominąć te miny.
It won't spin anymore. Maybe it's jammed or frozen, but that's odd. The metal feels strange somehow. It's warm to the touch. Możliwe jednak, my mamy w ekwipunku przedmiot, który nam wszystkie trudności niemal w tym rozdziale pozwoli przezwyciężyć, mianowicie kołek od namiotu. Does this count as desecration of religious artifacts? Come to think of it, I did fall down a crevasse immediately after sealing those incense sticks. Whoa, there's a strong magnetic pull on this prayer wheel. Only, I'm pretty sure this tent peg is aluminium. So that doesn't make sense. Done. I've got it. Jakiś nietypowy magnes. Czyli ten młynek modlitewny może być użyteczny, by przyciągać jakieś przedmioty. Dobrze, że mamy go w ekwipunku, on nam się z pewnością przyda. Teraz zerknijmy na szczelinę, bo tutaj znajduje się jakaś szczelina, też dość słabo ją widać, więc czasem spacja może być w tej grze potrzebna. A spacja robi takie cuda, podświetla wszystkie miejsca interaktywne. Jak widać, to pole z opisem szczeliny jest niewielkie. The opening's too narrow to get a hold. But if I give the stone a knock... Yep, it's certainly hollow back there. No i co z tym zrobić? Co używamy na problemy? Oczywiście używamy kołka od namiotu. Let's lever open this rock and take a look inside. Well, what do we have here? Najpierw może spróbujmy, jak człowiek, otworzyć te drzwi. Może nie trzeba będzie kombinować. It won't budge. A jednak trzeba. I can't get a good grip on it. Tak, to jest jakieś chyba koło i potrzeba będzie w te otwory w kole włożyć jakieś deski. A my mamy deski, bo zebraliśmy te znaki, które pokazywały, w jakim kierunku, gdzie należy się udać, dokąd w jakim kierunku można się udać, na przykład do Wenecji, do obozu, tutaj do klasztoru. No i mamy kilka fajnych desek, takich drogowskazów. Maybe one of the signs would fit in the wheel slot. Great. That makes for a good handle. The sign makes a decent makeshift handle. I've got it turned a little, but I can't get the handle any further round. Ale spójrzmy, jak użyteczna jest teraz Kim. Złapała takiego focha i stwierdziła, że skoro Fenton jest takim świetnym detektywem, to ona stanie gdzieś z boku i nie będzie mu przeszkadzać. Niech on kombinuje i myśli. No i jak dotąd to zdaje egzamin. Może lepiej, że się nie wtrąca. Kolejny otwór na znak. Okay, I'll stick a wooden sign in this slot too. Tak naprawdę to już by w zupełności wystarczyło. Bez problemów, bez żadnych problemów oni by się prześlizgnęli tutaj, wleźliby w ten otwór, no ale Fenton chce zrobić to porządnie, więc będzie kręcił do końca. And another handle is set. Well, that's the last sign. Perfect. It's come all the way around. No i możemy już wleźć do klasztoru. Shh! Quiet. Oh,
You think? I mean, even quieter than before. There's a guard dog down there. It's probably more intelligent than the Germans we've come up against. Relax. You're the one nattering away. Well, we're definitely in the right place. This must be the courtyard Thomas talked about. According to him, the entrance to the secret chamber should be in the western wall. So what now? Same as before. You stay put, and I'll come up with something. I'm giddy with anticipation. Czyli jesteśmy w takim jak gdyby przedsionku, na dziedzińcu i tam gdzieś powinno być wejście do tej tajemnej komnaty, w której czeluściach zniknął Richard razem z mnichem, co widzieliśmy na samym wstępie gry w pierwszej scenie, w pierwszym odcinku Let's Playa. Teraz spróbujmy podciągnąć ten bloczek do góry. Damn it. The noise from this rusty old winch is alerting the dog. Hałasuje, więc zwraca uwagę psa. Dlaczego hałasuje? Bo jest zardzewiała. Trzeba naoliwić. Oliwienie różnego rodzaju przedmiotów to jest zagadka występująca w 1/3 przygodówek. Jedna z najczęściej spotykanych. Wracamy do skrzyżowania i właśnie po to kazałem zapamiętać tę plamę oleju i trzeba będzie napełnić olejem skorupkę od jajka. I'll try to collect some oil in the eggshell. No i wracamy. Użyjemy tego rzecz jasna na tym bloczku, który chcieliśmy podnieść. Let's get this old thing oiled up. No, not you, Kim. Właściwie chcieliśmy podnieść ten hak, natomiast bloczek oliwimy. Let's give it a crack. No i teraz bezszelestnie to już działa. Teraz pobawimy się w podnoszenie być może użytecznych przedmiotów. Najpierw tej cynowej puszki, bo pamiętamy, że młynek modlitewny może służyć jako coś w rodzaju niestandardowego magnesu. Nawet aluminiowe przedmioty może przyciągać. Okay, I'll hang the prayer wheel on the pulley hook. Let's see what we can catch. Meat in a tin. The classy option. Mięso w puszce. Mięso, czyli być może będziemy musieli nakarmić psa. Ugh. This meat is disgusting. Best before 2010? 2010 to wydaje mi się, że jest jakiś powiedzmy easter egg, taka ciekawostka, która wskazuje bardziej na rok wydania gry, a nie na czas akcji, bo no rzecz jasna to się dzieje w latach 20, jeszcze przed II wojną światową, także na pewno mięso nie miałoby aż takiego terminu przydatności do spożycia. This meat. Tak. I po raz kolejny kołek do namiotu. This is how they used to open things in the past. You'd think they'd invent the tin opener at the same time as the tin. Muszę sobie załatwić taki kołek do namiotu. Oczywiście nie będę go używał zgodnie z przeznaczeniem, ale właściwie do wszystkiego innego, do czego nie jest przeznaczony, do otwierania puszek, do zbierania znaków drogowych, które też mogą mi się przydać. Dobra, ale nakarmmy jakoś psa obrzydliwym mięsem. Should be a nice, quiet landing. Great. Fajna metoda. No i teraz przyciągnijmy wojskową menażkę. Magnetic prayer wheel fishing. I love rescue missions.
There's something interesting about this prayer wheel. I'll hold on to it. No ja też bym go zatrzymał, ale teraz rozpakujmy tę menażkę, sprawdźmy co jest wewnątrz. Let's see what's in this knapsack. A gas mask, a canteen, a compass and a torch. Przede wszystkim sprawdźmy, czy latarka jest sprawna, czy działa. The torch lens is broken and the battery's weak, but it's just about working. Prawie działa, natomiast jest pęknięta, zaklejmy ją. I'll spread some glue on the broken pieces of glass from the torch. No i trochę łączenia przedmiotów w tej chwili będzie. Połączmy latarkę z kompasem. There we go. The torchlight is now focused through the magnifying glass. No i możemy sprawdzić, jak to działa teraz. Not exactly lighting the courtyard, but the dog seems to like it. Przyciąga uwagę psa, to jest istotne. Wykorzystajmy to, kierując światło w stronę psiej budy. All right, let's get this bugger back in his house. Good boy. Now, stay. No i teraz wypadałoby jakoś zamknąć psa w budzie. No, dość dziwnym sposobem to zrobimy, od razu mówię. Najpierw się może napijmy, bo zaschło Fentonowi w ustach, tak myślę. Smells like fruity tea. These Germans know how to ruin a gentleman's drink. Let's have a sip. That was a mistake. It's sour. Ups. No i teraz może użyjmy menażki na śniegu. Manierki, przepraszam, na śniegu. I doubt that would be enough to bring down the snow. Nie wystarczy, więc do manierki wsypmy proszek do pieczenia. Always experiment in hopeless situations. The baking powder's bubbling and fizzing. It does say on the packet, avoid contact with acids. I suppose sour fruit tea does constitute an acid. That's what happens when you don't read the instructions. No i jeszcze zakręćmy pieniącą się manierkę. I can't screw it on too tight. The gas might make it explode. Which I assume would be bad if I'm still holding on to it. No i rzućmy bombę. With the lid sealed tight, the canteen should blow in a few seconds. Should be enough to bring down that snowdrift right on top of the mud. Here goes. That cat in Hong Kong seems a long time ago now, but nonetheless, this makes the score Fenton 2, Animal World 0. Yeah. You're more intelligent than a dog. I can't think of any possible way to express my admiration more clearly. Just hang on my every word. No ale rzeczywiście ta bomba zadziałała. Mam tylko nadzieję, że psu nic się nie stanie, że wylezie stąd w miarę szybko. No i teraz zerknijmy na tę dziwną skrzynię. Real adventurers love a challenge. You have the chance to try the more difficult version of this riddle. Can you handle it? W trudniejszej wersji te wszystkie przewody będą bardziej splątane, no i trudniej będzie wywnioskować, który kabel w które miejsce trzeba włożyć. This box is a giant battery. Tak to wygląda. Impressive equipment. But what the hell is this? I thought Germans were supposed to be efficient. If I can get these connected properly, we should be able to shed some light on the situation. Tak się zastanawiam, czy od razu wszystko włożyć na swoje miejsce, czy po prostu śledzić drogę każdego przewodu. Może spróbuję jeden
jeden przewód w normalny sposób, no, znaleźć miejsce, w które należy go wcisnąć. On idzie tak. Nieraz przy miejscu, w którym plątają się różne kable, trzeba zachować większą ostrożność i sprawdzić to dokładnie. Na przykład tutaj, gdzie ten kabel może z drugiej strony wychodzić, chyba tutaj, w tym miejscu, tak jest. Idzie tędy. Prawie na sam początek znów wrócił. Tu ginie, ale tutaj wychodzi. Także te kable są dość mocno splątane, ale jeśli jesteśmy uważni, to nie powinniśmy mieć jakichś wielkich problemów. Tylko czy on teraz wychodzi? Chyba tu wychodzi. Nie. Właśnie ja się pomyliłem. Zdaje się, że ten tutaj wychodzi. Natomiast ten kabel też nie wyjdzie dołem. Jak widzicie, mam problem. No nic, może z górnym spróbuję. Chociaż w przygotowaniu do nagrania, powiem szczerze, nie miałem problemów z ustawieniem wszystkiego we właściwych miejscach, z włączeniem tego mechanizmu, z uruchomieniem go. No ale jak widać, podczas let's playa pojawia się dodatkowa presja. Teraz przypominam, zajmujemy się górnym przewodem. Okay. Which socket? I to jest ten. Dobra, pozostałe już... Bo to jest dość takie żmudne zajęcie, więc pozostałe włożę tam, gdzie trzeba, bez kombinowania. Po prostu wiem, gdzie które należy włożyć, przewody. Teraz ten czwarty przewód należy włożyć w drugi otwór i piąty przewód w czwarty otwór od góry. And then there was light. I'll give this to you. You do get there, eventually, despite all sensible evidence to the contrary. I'm ignoring that. Now, this secret door must be around here somewhere. Tak, jeszcze wracając do tej zagadki, to nie była ona trudna, ale na pewno żmudna. I teraz będziemy mieć kolejną łamigłówkę. Ale najpierw zerknijmy na te ściany. According to Thomas, the entrance to the secret chamber should be somewhere in this wall. Nothing out of the ordinary. I suppose that's why it's a secret door. Just these small round ornaments in the wall. Właśnie, 3 ornamenty i na jednym z nich będziemy musieli użyć młynka modlitewnego. Trzeba po kolei sprawdzać, do którego pasuje. It's a round metal plate embedded in the wall. No i tak, od razu powiem, że pasuje do pierwszego od prawej. Aha. The magnetic force has swung open the metal plate. Real adventurers love a challenge. You have the chance to try the more difficult version of this riddle. Can you handle it? Wybieramy najwyższy. This mosaic shows 2 winding dragons. Thomas mentioned a text that described just that. The door is guarded by 2 dragons. Yao the strong and Zhao the wise. Zhao the mother is twice as old as her son Yao. Well, brains and brawn. I'm the full package. Better get cracking on this. 2 razy starsza, więc może ma 2 razy dłuższy ogon. Kto wie. Each stone has a piece of the dragon on it, but it can be shifted around to show different pieces. Tak, na szczęście to nie jest slider. Nie przesuwamy tych elementów układanki, tylko po prostu we właściwy sposób je ustawiamy. No i ja to, mam nadzieję, zrobię. Got it. The body of the mother dragon
covers twice as many tiles as her son's, twice as old. So that's what it meant. Dokładnie. Ta-da! You're beginning to scare me. Come on, let's go. Przyznam, że to była taka też niezbyt trudna, ale dość ciekawa łamigłówka. Nie tylko mieliśmy ustawić jakiś wzór z płytek, ale też po prostu jeden ogon musiał być 2 razy dłuższy niż drugi, czyli trzeba było do jego ułożenia ustawić odpowiednio 2 razy więcej płytek. Ten ogon znajdował się na 2 razy większej liczbie płytek niż drugi ogon, niż ogon drugiego węża. Teraz wleźmy wreszcie do tajemnego pokoju, bo chyba za dużo gadam. Pamiętamy to miejsce. My nose is telling me this monk's been dead for some time. Richard? Richard, are you here? Where are you going? Wait here and don't touch anything. What's that? A belt pack. Richard's? Must be. So where is he? I'll have a look around. Maybe there's another exit. Ten mnich jest z pewnością tym samym, którego widzieliśmy na początku, w pierwszym odcinku. Wówczas jeszcze żył, przynajmniej we wstępnej części tej animacji, później umarł, a teraz jego ciało ciągle, jego zwłoki ciągle tutaj leżą. He's been dead for days. I tak, to jest ta komnata, w której znajdował się Richard, kiedy ostatnio go widzieliśmy. No idea what it's for, but I can't move it. The British Army belt pack. The pouches are empty, but it's got to be Richard's. Czyli trafiliśmy na ślad poszukiwanego przez nas Richarda, ale na razie niewiele nam to daje. I don't understand any of this. Kim, do you see these symbols everywhere? They're hard to miss, aren't they? Do you know what they mean? Not my area, but I've seen them before. In your uncle's notes. Where? In the section where your uncle wrote about Professor Hayes and the dead monk in the cave. But his notes were in that weird script of yours. Ah, right. It says, with Hayes's help, my uncle managed to translate the characters they found on the burned map. And? Can you translate what's written here on the walls? I don't know. Hayes thought these weren't really hieroglyphics in the truest sense of the word, meaning he didn't think the pictures actually represented words. So what are they then? He believed they may have been the first real writing system, a proto-script. Okay. Is that good? That's good, right? You can translate it. Can't really say until I've taken a good look at it. If I'm going too slow, feel free to take over. Sorry, I just don't know how much time we have before the guards notice the open door. Okay. So according to Hayes, the characters don't represent individual words. They represent complete sentences. Really? Yes, the characters aren't arranged in horizontal or vertical lines. They're organized in squares. How practical. I think the characters over the door read, behind the gate in this room, the sleeping dragon is hidden. So there is another exit. Where? Maybe there's something about it here. There are 2 keys that can open the gate and unleash the dragon. One is protected by the guardians of the gate.
hidden in a far distant place. The other key is waiting for those who, in the coming age, will have the power to confront the monster. Looking through the eye of the dragon reveals the hiding place on the Keeper's map. All must beware of the dragon. Its power is tempting, but death and decay await those who cannot tame it. That's it? I'm afraid so. Great. Doesn't make sense to you? Well, I suppose aside from all the dragon stuff, we do at least know there was a key here somewhere. Richard probably used it to escape. And there's a second key. Somewhere. So, to sum up, Richard disappeared through a door that we can't unlock using a key we don't have, to a place we know nothing about. Wait a moment. What? The way to find the second key's hiding place is written right here. The location is recorded on a map. We'll be able to see it when we look through the eye of the dragon. Great. Unfortunately, I don't have any dragons on me right now. Think about it. When Hayes and my uncle found the monk, they said he had the remains of a map, along with... A gemstone resembling the eye of a dragon. Great to see you're keeping up. Do you know what happened to the stone and the map? If we believe the notes, then Hayes took the eye. Then Hayes might still have both. It's possible. Wherever this gate leads, Richard must be on the other side. We need to find Hayes. It's worth a shot. Do you know where he is? In Marrakesh. I'm sure that now that his meaningless career has finally failed, that pathetic excuse for a scientist is still hanging around there, selling cheap junk to tourists. But your conversation just now renders him essential to the cause. The Eye of the Kanjur. According to legend, the green dragon eye will show us how to open the gates to Shambhala. We have been looking for it for days now. Your help has been invaluable. It seems the eye was removed from here years ago. It has been in Professor Hayes' possession ever since. We shall convince him to cooperate with us, and he will open the gate to Shambhala. Stay close to me, Kim. I really must thank you. You've delivered both the cartographer's notes and the perfect translator for the job. You have my gratitude, Mr. Haslock? Oh, do forgive me. I haven't properly introduced myself. I am Hannah, Countess von Hagenhild, leader of this expedition. Well, it's been lovely to meet you, Countess. So, unless you need us for anything else, we'll just let ourselves out. I'm afraid I'm unable to allow that. You must understand the importance of this location. Sure. So important you had to murder a load of innocent people to secure it. I wouldn't expect you to understand. Unfortunately, you won't live long enough to see the wonders of Shambhala with your own eyes, nor the power that these wonders will give us. I'm certainly not going to make the same mistake as our somewhat amateur friends in Hong Kong. I won't keep you alive any longer than is absolutely necessary. Which is around about the next 30 seconds. Take him outside and execute him. Whoa, whoa, whoa! I'm sure there's been some misunderstanding here. Maybe we can help each other. I'm not trying to make friends. I plan to annihilate my enemies. But take heart. My decision affects you alone. The little girl stays alive. For now. She will be very useful in helping us to translate the cartographer's notes.
Grasser, take the girl down to the camp and see to it that she is made comfortable. Then send a telegram to Berlin informing the minister that we are leaving for Morocco to take possession of item 28. And tell the museum that we need to examine the original Piri Reis map. They shall make the necessary preparations. Jawohl, Countess. And you two, why are you still standing here? I want this man coloring the snow red. Stop! That's far enough. Sometimes you've got to embrace death before escaping him. Here goes nothing. Halt! After you, young lady. Get your hands off me. Let's go. Back to the camp. Keep driving. Christ! Get out, kid! Fenton! Kim! No! He's up ahead! Fire! Your whiskey, sir. Thank you. Excuse me for asking, sir, but are you okay? What? Why do you ask? I have a glass of whiskey, a beautiful view of the clouds. What could be wrong? Okay, just let me know if there's anything I can do for you. Thanks. But the only thing that can help me now is time and another whiskey. Wyścig z czasem, rozdział 3. Hello? Shop? Bonjour, monsieur. Professor Hayes, I presume. No, sorry, monsieur. My name is Philippe Lacoste. Oh, I thought... Well, I was told that this was Professor Hayes' shop. That is, in fact, true, monsieur.
Unfortunately, Monsieur Hayes has neglected to punctually pay his taxes to the local administration on numerous occasions, which is why he is now in prison while I inspect and catalogue his possessions for the French courts. If you're here to assert claims against Monsieur Hayes, I'll have to ask you to wait until I have a complete overview of his possessions. He does have something I need. Can you tell me where I might find him? In the gendarmerie not far from the Medina. If you exit the bazaar through the northern gate, you cannot miss it. Thank you. Au revoir, monsieur. It would have been too easy anyway. And in any case, the avalanche has probably cost the Countess half a day at least. Professor Hayes and the Eye of the Dragon are as good as mine. Odbyliśmy ciekawą i fascynującą podróż. Najpierw samolotem do Casablanki, z Casablanki pociągiem, z tego co widziałem, czy jakimś podobnym środkiem transportu do Marrakeszu. I tutaj się znajdujemy w tej chwili. Cóż, no nie wiadomo co się stało z kim. Czy po raz kolejny uszła śmierci, czy jednak nie. Być może niedługo się tego dowiemy. No na razie musimy działać w pojedynkę. Musimy uprzedzić hrabinę i jakoś dostać się do Hayesa. No i odnaleźć ten artefakt, to oko smoka. No i zobaczymy, czy nam się to uda. W kolejnych odcinkach się to okaże. Tymczasem na teraz to już wszystko. Do usłyszenia. Pa, pa.